Cześć, z tej strony Bzyku, witam Was na kanale. Dzisiaj zajmiemy się kolejnym remontem, kolejnym fajnym projektem. Z tej przyczepki, która tutaj stoi, czyli zwykłej zapiekanki, będziemy robili przyczepę taką typowo offroadową. Taka ma wyjść, taki jest zamysł. Właściciel tego będzie dociągał Fordem Raptorem i będziemy robili tak, żeby ona była podobna do tego Raptora, żeby pasowała. Auto jest żółto-czarne, więc też taka będzie przyczepa. Jakie tutaj mamy zmiany, bo one są dosyć mocne i tak naprawdę niewiele zostanie ze zwykłej zapiekanki. Zostanie tylko tutaj ten laminat, a i tak on będzie dosyć mocno zmieniony. Zmienione będą okna, te nieotwierane jedno i drugie, będzie takie mniejsze, chyba 30×50. Takie będą okna po obu stronach, ale jeszcze nie wiem, czy one będą tutaj, czy bardziej z tyłu. Okno z tyłu też zostanie zmniejszone, będzie właśnie w takim samym typie, jak te tutaj odsuwane. Takie będzie z tyłu 30×90 cm. Okno z przodu będzie całkiem zaklejone, tak że go nie będzie. Tutaj od boku możecie zwrócić uwagę na to, że mamy przesuniętą oś. Do tej przyczepy zrobiliśmy dedykowaną ramę. Ona jest zupełnie inna, dlatego że tak, z tyłu będzie jeszcze platforma na motocykl i dlatego ta oś jest przesunięta, żeby wagi nam się fajnie niwelowały. Zwróćcie też uwagę na to, że mamy dużo dłuższy zaczep niż standardowo jest to w przyczepce, nawet on jest dużo dłuższy niż w N-ce. A to dlatego, że w tym miejscu tutaj będzie dobudowany taki boks, który będzie miał zewnętrzną kuchnię, czyli od tamtej strony będzie wyjeżdżała kuchenka ze zlewem, taka fajnie zintegrowana, a tutaj będzie lodówka i to będzie wszystko na jednej szufladzie wyjeżdżane właśnie w stronę drzwi, tak żeby życie działo się na dworze. Zamysł jest taki, że środek przyczepki ma być tylko po to, żeby w niej spać, a całe życie ma się toczyć na zewnątrz. Więc tutaj będziemy mieli ten boks, a przed tym jeszcze wejdzie bakista właśnie aż tutaj do samego zaczepu. Zaczep też jest mocniejszy i jest mocniejsza oś, bo cała homologacja przyczepy jest na 1300 kg. Właśnie po to jest to tak zrobione, żebyśmy mogli sobie pozwolić na większe modyfikacje i nie musieli się obawiać tej wagi, nie? Która nas będzie bolała, a szczególnie jakby to została faktycznie zapiekanka, no to byłoby to nie do zrobienia. Koła teraz są założone 14, ale docelowo chyba będą 15, właśnie prawdopodobnie coś takiego jak są w Rangerze, żeby można było to fajnie dopasować. Tutaj, jak widzicie, są już wyznaczone ślady, gdzie będą montowane nadkola, dlatego że przyczepa tutaj będzie jeszcze poszerzona. Po zewnętrznej stronie kół mamy uzyskać 207 cm. Dookoła przyczepki tutaj będzie też szedł taki próg stalowy, taki railing próg, który będzie szedł tutaj i kończył się platformą na całym zaczepie właśnie pod tą bakistą i pod tym wszystkim. Tutaj on będzie taka duża platforma tutaj, to ze zmian. I jeszcze co tutaj będzie, żeby też jej dodać takiego sznytu offroadowego, to tutaj dookoła, mniej więcej gdzie idą listwy, też zostanie wykonana stalowa taka klatka. Na tej klatce z przodu będzie się trzymał zapas i takie samo mocowanie na zapas robimy też z tyłu. A to dlatego, żeby można było tym zapasem właśnie niwelować wagi w zależności od tego, czy ten motocykl i platforma będzie, czy nie będzie. Czyli w momencie, kiedy motocykl jest z tyłu, koło zakładamy do przodu, tutaj właśnie w tym miejscu. Nie będzie to może jakoś bardzo wygodne do montowania, no ale nikt tego nie będzie robił zbyt często. A w momencie, kiedy nie będzie tego motocykla, no to te koło zapasowe idzie na tył. Ze zmian, jakie tutaj kolejne będą, to nie będzie w ogóle otwieranego daszka. Tak naprawdę żadnego daszka nie będzie. I też go będziemy zaklejać do równego, tak żeby to ładnie wyglądało. Na górze przez całą szerokość, właśnie od tego jednego relingu do drugiego relingu będą szły takie mocowania a la bagażnik dachowy, tak żeby można było coś tam umocować. Oczywiście będzie to też miejsce na panel dachowy, panel solarny, bo tam to będzie, ale też chcemy wygospodarować miejsce na przykład na kajak. Z tej strony będziemy robić drabinkę, która nie będzie szersza jak ten próg, który tutaj mówiłem i prawdopodobnie będą to dwie takie drabinki rozkładane. Jedna będzie tutaj, druga tutaj, znaczy takie stopnie, nie drabinki. Tylko tu stopień, tu stopień, tu stopień, no i łapiemy się na górze. Z tej strony też będzie przewidziane miejsce na łazienkę. I plan jest taki, żeby mniej więcej w tym miejscu były drzwiczki rewizyjne, czyli tutaj gdzieś ta drabinka będzie musieć przesunąć, no to tak zrobimy, żeby pasowało. I tu będzie taka grzałka z pompką do wody na kadliże, takie te gazowe, że tutaj to się będzie wyjmowało. I tutaj zrobimy jakąś kotarkę, żeby to można było fajnie korzystać z tego. Z tyłu
właśnie tutaj będzie ta platforma, ale w momencie, kiedy nie będzie platformy, a z racji tego, że mamy teraz przesunięte koła do tyłu, to nie bardzo mamy jak zrobić drzwiczki rewizyjne z tej strony, na tyle duże, żeby można było wsadzić stolik, krzesła i takiego typu szpej, więc padła decyzja, że drzwiczki zrobimy tu. Około 30 na 90 cm, czyli takie gdzieś drzwi. I żeby z tego można było dobrze korzystać, to w środku zrobimy podwójną podłogę. Pod całą częścią, gdzie będzie łóżko, będzie podwójna podłoga, także tam jak normalnie zaczyna się łóżko, to tam będzie próg, pod którym będzie właśnie ta podwójna podłoga mniej więcej na wysokości nadkoli, a dopiero na tym będą umiejscowione łóżka. Mamy to wymierzone, do spania nie ma to żadnego znaczenia, bo tej przestrzeni jest bardzo dużo. Bardziej chodzi nam o to, żebyśmy byli w stanie wygodnie usiąść przy stole w momencie, kiedy łóżko jest złożone. I tutaj akurat ta wysokość nam na to pozwala, dlatego też właśnie te okna będą wyżej, będą mniejsze, żeby to było funkcjonalne. Z tej strony natomiast jakie będą zmiany, to z racji tego, że mówiłem, że tam będzie wyjeżdżany ten boks taki kuchenny, no i tutaj problemem są drzwi, bo tutaj mniej więcej kończy się przyczepka, więc żeby korzystać z niego, trzeba by te drzwi mieć cały czas zamknięte, a to byłoby bez sensu. W związku z tym drzwi będą obrócone i będą się otwierały na tamtą stronę. Także roboty przy tym będzie jak zwykle dużo, ale takie projekty i takie wyzwania ja lubię najbardziej. Zapraszam Was do oglądania kolejnych odcinków właśnie z historii tej przyczepki, z tego remontu, jak to będzie nam szło. Pamiętajcie o subskrypcji. Cześć.